Na początku była ciemność. Nagle rozświetlił ją wybuch, z którego narodziły się wszechogarniający czas, przestrzeń i materia. Codziennie odkrywamy coś nowego, fascynujące zjawiska i śmiertelne zagrożenia naszego wszechświata. Liczby opisujące kosmos przerastają ludzką wyobraźnię. W obserwowanej części wszechświata jest 100 miliardów galaktyk, a w nich nawet biliony gwiazd. Galaktyka Andromedy leży 2,5 miliona lat świetlnych stąd. Ziemia obiega Słońce z prędkością 100 tysięcy kilometrów na godzinę. Większość z nas nawet nie próbuje pojąć astronomicznych wielkości, odległości i prędkości. Spróbujmy sprowadzić je do ziemskiej miary, aby udało się zrozumieć ogrom kosmosu. Kosmos. Tajemnice wszechświata. Jak dużo, jak daleko, jak szybko. Planeta Ziemia, jej bezkresne przestrzenie, głębokie morza i wysokie góry. To tylko pyłek w przepastnym kosmosie. W widzialnej części wszechświata jest 100 miliardów galaktyk, a w każdej z nich, choćby w drodze mlecznej, setki miliardów gwiazd. Wyniki szybko sięgają milionów, miliardów, a nawet bilionów. Tracimy rozeznanie w tych wielkościach. Człowiek radzi sobie dobrze z wielkościami znanymi z codziennych czynności. Mózg pojmuje, co znaczy pokonać 100 kilometrów w jeden dzień, ale milion kilometrów. Niektórzy jechali 200 kilometrów na godzinę, a 200 milionów. Trudno nam sobie wyobrazić miliony, miliardy, a zwłaszcza biliony, bo nie posiadamy niczego w takich ilościach. Jak możemy poznać wszechświat, skoro nasze umysły nie pojmują jego skali? Przydatne są analogie w mniejszej skali. To one przybliżają różne zjawiska naszej wyobraźni, opartej na codziennych doświadczeniach. Zacznijmy od sprowadzenia największych obiektów na nocnym niebie, planet, gwiazd i galaktyk, do ziemskiej skali. Możemy dobierać skalę na dwa sposoby. Na podstawie rozmiarów, wysokości, szerokości lub głębokości, albo przeliczać według masy. Większy nie zawsze znaczy masywniejszy. Weźmy balon wielkości kuli do kręgli. Kula ma większą masę, bo jest gęstsza. W tej samej objętości upchnięto więcej materii. By pojąć, jak wielkie są masy ciał krążących we wszechświecie, astronom Laura Darley odwiedziła tor Monster Trucków. Tu zderzają się obiekty o bardzo różnej masie. Mamy tu wszystko od resoraka po Monster Trucki. Skorzystamy z tej różnorodności, by przedstawić zakres masy obiektów w Układzie Słonecznym i naszego Słońca wobec innych gwiazd. Porównanie zaczynamy od Jowisza, zwanego królem planet. To nie pomyłka. Jego masa wynosi prawie 2 kwadryliardy kilogramów, a to 2 i 27 zer. Innymi słowy, więcej niż 300 mas Ziemi. Ale i to jest drobiazg wobec masy Słońca.
Słońce to najmasywniejszy obiekt w Układzie Słonecznym. Jest 1000 razy masywniejszy od Jowisza, największej z planet. Masa samochodu za mną to 1500 kg, a tej zabawki najwyżej 1,5 kg. Ta sama proporcja co dla Słońca i Jowisza. Różnica jest miażdżąca. 1,5 tony zrobiło swoje. Ale na torze Monster Trucków wrak reprezentujący Słońce pożałuje, że rzucił się na mniejszego Jowisza. Słońce to najmasywniejsze ciało w Układzie Słonecznym, ale nie w galaktyce. Są gwiazdy masywniejsze. By przedstawić dysproporcje między gwiazdami, uznajmy, że 1,5-tonowy wrak to Słońce. Gwiazdę, jak 5-tonowy Monster Truck, znajdziemy zaledwie o 75 lat świetlnych od nas. Samochód i Monster Truck są w takiej proporcji jak Słońce i 3,5 razy masywniejszy Regulus, jaśniejący w gwiazdozbiorze Lwa. Trzykrotność wydaje się małą różnicą. Ale nie zapominajmy, że nacierają na siebie galaktyczne olbrzymy. To było niezłe uderzenie. Widzimy, że 3 razy większa masa ma znaczenie. Gdyby skierować Regulusa na Słońce, wynik byłby podobny. Nawet olbrzymy wielkości Regulusa wypadają blado przy prawdziwych tytanach kosmosu. Największa znana nam gwiazda należy do Wielkiego Obłoku Magellana, galaktyki okrążającej Drogę Mleczną. Leży w środku mgławicy Tarantula i nosi nieciekawą nazwę R136A. R136A jest młoda, ma około 1 miliona lat. Temperatura jej powierzchni wynosi 40 000 stopni, 7 razy więcej niż Słońce. Do 2010 roku przypuszczano, że gwiazda może mieć najwyżej 150 mas Słońca. Nowe odkrycia przesunęły tę granicę. Sądzimy, że R136A jest 250, może 300 razy masywniejsza od Słońca. Modelem tej gwiazdy musiałaby być naprawdę olbrzymia ciężarówka. Ten pojazd jest 100 razy cięższy od poprzednika. Wielką masę mogą mieć także małe obiekty, demonstrujące potęgę grawitacji. Największa koncentracja materii w całym kosmosie występuje w gwiazdach neutronowych. Są niesłychanie gęstymi resztkami jądra gwiazdy, która wybuchła jako supernowa. Gwiazda neutronowa o masie 1,5 Słońca ma średnicę 15 km. Nawet sprasowanie Monster Trucka do wielkości kostki cukru nie da czegoś podobnego do gęstości gwiazdy neutronowej. Dopiero upakowanie 10 milionów takich pojazdów dałoby właściwy wynik. Składając takie kostki w kulę o średnicy 15 km, można stworzyć gwiazdę neutronową. Gwiazdy neutronowe to wyjątkowe obiekty. Nie można na nich nawet wylądować. Ciążenie na jej powierzchni jest 5 miliardów razy większe niż na Ziemi. Masa nie jest najlepszym miernikiem wielkości gwiazd. Wszechświat jest pełny olbrzymów zajmujących ogromną przestrzeń.
Niektóre widoczne z Ziemi punkty na niebie w rzeczywistości mogłyby pochłonąć cały Układ Słoneczny. Czy ludzki umysł może wyobrazić sobie największe gwiazdy kosmosu? Sprowadzamy wielkości, prędkości i odległości przepastnego wszechświata do skali, którą ogarnie ludzki umysł. Największym obiektem w Układzie Słonecznym jest Słońce. Ma ogromną masę, 300 000 razy większą od Ziemi. Jest też największym fizycznie ciałem Układu. Jego średnica wynosi 1,5 miliona kilometrów. Słońce jest ogromne w porównaniu do Ziemi. Jego średnica jest 109 razy większa od ziemskiej. W jego wnętrzu zmieściłoby się przeszło 1 milion naszych globów. Naprawdę dużo. Choć przytłacza wszystko w Układzie Słonecznym, nasza gwiazda jest raczej niepozorna na tle galaktycznych olbrzymów. Mają one dziwne nazwy zaczerpnięte z historii i nauki. Wyznaczają granice rozmiarów gwiazd. Przyjrzyjmy się Wedze, Bellatrix, Epsilonowi Wielkiego Psa, Dubej, Aldebaranowi i wreszcie skrajnie wielkim Betelgezie i VY Wielkiego Psa. Astronom Alex Filipenko sprowadzi je do hangaru lotniczego. W tej hali spróbujemy przedstawić względne rozmiary największych gwiazd. Nadmuchamy różne balony, nawet olbrzymie, meteorologiczne, by zobrazować wielkość gwiazd w porównaniu ze Słońcem w postaci kuli do kręgli. Słońce, czyli kula do kręgli, ma 22 cm średnicy, więc Ziemia będzie maleńką kuleczką. Pomaga mi 2 ekspertów. Wiedzą, jak wypełnić balony Helen i zawiązać. Umieją nadać im odpowiednie średnice. Przy nadmuchiwaniu balonów poznamy duże, większe i największe kuzynki Słońca. Pierwszy przystanek to Vega w gwiazdozbiorze Lutni. Należy do 5 najjaśniejszych gwiazd na niebie. Świeci niebieskawo, ponieważ jest gorętsza od Słońca. To jest Słońce, kula do kręgli. A jak duży jest ten balon? Sprawdźmy. 60 centymetrów, 2,5 razy większy od kuli do kręgli. Vega, jasna, biało-błękitna gwiazda, odległa o 25 lat świetlnych, jest tyle samo razy większa od Słońca. Następna jest Bellatrix, gwiazda w gwiazdozbiorze myśliwego Oriona. To najjaśniejsza konstelacja na niebie. Znane gwiazdy spinają jego pas z korpusem. Bellatrix, kolejny błękitny olbrzym, tworzy prawe ramię. Świeci 240 lat świetlnych od nas. Balon jest większy. Jaki ma rozmiar? 120 cm. To 6 razy więcej niż kula, czyli Słońce. Model jest większy, tak jak i Bellatrix. Od Bellatrix większa jest niebieska, gorąca gwiazda Adara. To Epsilon Canis Majoris. Leży w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa. Prawdziwy olbrzym. Ma 3,5 metra. Epsilon Wielkiego Psa jest 17 razy większy od Słońca. W tym samym gwiazdozbiorze jest Syriusz. Świeci najjaśniej na niebie, ale Adara leży aż 430 lat świetlnych od Ziemi. Gdyby obie gwiazdy były równie daleko, Adara świeciłaby 15 razy jaśniej.
Dubej, północna gwiazda tylnej osi Wielkiego Wozu, jest prawie 2 razy większa od Adary i leży 120 lat świetlnych od Słońca. Świetnie, jeszcze większy balon. Jaką ma średnicę? 6,5 metra. 6,5 metra, 30 razy więcej od kuli. Odpowiada wielkości Dubej. Ta gwiazda różni się od poprzednich, bo jest czerwonym olbrzymem. Świeci na pomarańczowo, bo jest chłodniejsza od niebieskawych poprzedniczek. Co ciekawe, istnieją jeszcze większe gwiazdy. Nawet hangar nie pomieści ich modeli. Dlatego Aldebarana, olbrzyma, znanego już w starożytności, pokażemy na zewnątrz. Był symbolem bogactwa i honoru. Balon ma 10 metrów średnicy. Jest 45 razy większy od kuli do kręgli reprezentującej Słońce. Odpowiada Aldebaranowi, czerwonemu olbrzymowi z gwiazdozbioru byka, który leży 65 lat świetlnych od nas i ma pomarańczową barwę. Nawet największe balony nie mogą oddać ogromu największych gwiazd galaktyki. Betelgeza również leży w gwiazdozbiorze Oriona w odległości 650 lat świetlnych. Ma 1000 razy większą średnicę od Słońca. Gdyby Betelgeza leżała w miejscu Słońca, sięgałaby prawie do orbity Jowisza. Zniszczyłaby lub rozpaliła wszystkie planety Układu Słonecznego. Największą znaną gwiazdą jest VY Wielkiego Psa. Według niektórych szacunków jej średnica jest 2000 razy większa od Słońca. To prawdziwy olbrzym. Gdyby chcieć okrążyć ją samolotem, podróż trwałaby 1200 lat. Ludzki rozum ma kłopoty z wyobrażeniem sobie czegoś tak wielkiego. Kłopotliwe pytanie, jak duże, jest równie trudne co jak daleko. Bo odległości między planetami, gwiazdami i galaktykami przekraczają nasze możliwości pojmowania. Dobrym sposobem zilustrowania kosmicznych odległości ludziom jest sprowadzenie obrazu do naszej skali. Łatwiej wyobrażamy sobie proporcje niż wielkości bezwzględne. Weźmy na przykład Księżyc. Krąży prawie 400 000 kilometrów od Ziemi. Pozornie to niedaleko. Pozory mylą. Dla porównania zmniejszam Ziemię do rozmiarów piłki do koszykówki. Wtedy Księżyc ma wielkość piłki do tenisa. Kolejne zadanie to wyznaczenie odległości między nimi w tej skali. Potrzebuję pomocy, żeby to zademonstrować. Johnny przytrzyma Ziemię, a ja odpowiednio odsunę się z Księżycem. Zaczynamy. Pół metra, metr. Wciąż się cofam. 3 metry. Jeszcze dalej. Ponad 6 metrów. Tak daleko w naszym modelu Księżyc leży od Ziemi. Dzięki wyprawom Apollo mamy pojęcie o odległości 385 000 kilometrów, jakie dzielą Ziemię od Księżyca. To jedna z nielicznych kosmicznych odległości, które przyswoiliśmy. Po 6 lądowaniach na Srebrnym Globie wiemy, że leci się tam 3 dni. Znamy już nieźle tę trasę. Silniki stop. Houston, Challenger wylądował. Poza Księżycem odległości są tak ogromne, że nasze ograniczone zmysły tracą orientację.
Może należy sprowadzić wszystkie planety na Ziemię. Trudno pojąć, jak duże, dalekie i szybkie są obiekty we wszechświecie. Nie ogarniamy umysłem nawet skali Układu Słonecznego. Dlatego trzeba go zmniejszyć i odtworzyć na Ziemi. W naszym modelu zmniejszamy 1 400 000 kilometrów średnicy Słońca do wielkości kuli od kręgli. Jak wyglądałyby wówczas planety? Oto ich modele. Mamy tu 8 planet Układu Słonecznego ułożonych po kolei, zaczynając od Merkurego, a kończąc na Neptunie. W tej skali nasza Ziemia jest kulką okrążającą kulę do kręgli. Kulki przedstawiające planety zachowują proporcje wielkości wobec modelu Słońca. Odległości między nimi jeszcze nie. By to nadrobić, fizyk Clifford Johnson precyzyjnie rozstawi miniaturowy układ słoneczny wzdłuż drogi. Za pomocą drogomierza Johnny określi odległości. Ruszamy do budowy Układu Słonecznego. Chętnie. W tej skali metr to 5 milionów kilometrów. Dotarliśmy do Merkurego. Przeszliśmy 11 metrów. Planeta leży 58 milionów kilometrów od Słońca. Jesteśmy daleko i dopiero ustawiamy pierwszą planetę. Przejdźmy do drugiej. Tu mamy Wenus. 20 metrów. Wenus leży 2 razy dalej od Słońca niż Merkury. 108 milionów kilometrów. Czas na Ziemię. 28 metrów. Ziemia jest tu takim kamyczkiem. Leży 150 milionów kilometrów od Słońca. Z tej odległości rozmiar kątowy kuli do kręgli jest taki sam, co Słońca na niebie. Ziemia to ta błękitna kulka. 6 centymetrów od niej umieszczamy mniejszą, przedstawiającą Księżyc. W poprzednim modelu Ziemia była piłką tenisową, a Księżyc krążył 6 metrów od niej. W skali obrazującej cały Układ Słoneczny odległość Ziemia-Księżyc wynosi kilka centymetrów. Odległość z naszej planety na srebrny glob to najdalej, dokąd poleciał człowiek. Obyśmy wkrótce pobili ten rekord. Pokonując po pasie kolejne 15 metrów, dotarliśmy do Marsa. Czerwona planeta krąży 230 milionów kilometrów od Słońca. Za nią odstępy są jeszcze większe. Dotarliśmy do Jowisza. Jesteśmy 150 metrów od Słońca. To 3 razy dalej niż krąży Mars. Odległości między kulkami są ogromne, więc aż dziw, że z Ziemi widzimy inne planety. Po prostu Słońce jest niewyobrażalnie jasne. Tak bardzo, że jego promienie dochodzą do planet, odbijają się i docierają na Ziemię. Możemy je obserwować. Ruszamy do Saturna. Chodźmy. Dwóch badaczy kosmosu znalazło miejsce dla Saturna 270 metrów od Słońca. Krążący 1,4 miliarda kilometrów od Słońca Saturn jest prawie 2 razy dalej niż Jowisz. Przeszliśmy kawał drogi, ale to wciąż nie koniec Układu Słonecznego.
Orbita Urana leży 2 razy dalej niż Saturna. W modelu 550 metrów, a w rzeczywistości 2,8 miliarda kilometrów od Słońca. Ledwie stąd widać Słońce. Na horyzoncie niewyraźnie majaczy Neptun, kolejny przystanek na naszej drodze. Idziemy naprzód. Ale daleko. Właśnie. Oto Neptun. Ostatnia z planet. 853 metry od Słońca. Ten model układu przedstawia 4,5 miliarda kilometrów dzielących Słońce od Neptuna. Planeta tak oddalona od Słońca obiega je bardzo długo. Rok na Neptunie trwa 165 ziemskich lat. Od czasu odkrycia planety minął na niej tylko 1 rok. Przy takiej skali trudno zrozumieć, że przyciąganie Słońca w ogóle na nas wpływa. A Układ Słoneczny ciągnie się daleko za Neptuna. Znajdują się w nim mniejsze lodowe ciała, choćby Pluton. Prawie rok świetlny od gwiazdy krążą chmury ciemnych lodowych komet. Nie potrafimy sobie wyobrazić odległości międzyplanetarnych, co dopiero międzygwiezdnych i międzygalaktycznych. Oto skąd astronomowie wiedzą, jak daleko leżą gwiazdy, zapytała nas Nora z Brooklynu. Zadała nam pytanie, jak mierzyć odległości między gwiazdami i galaktykami. To bardzo złożona sprawa. Najbliższe gwiazdy lokalizujemy, mierząc ich przesunięcia na niebie związane z ruchem Ziemi wokół Słońca. Dla dalszych obiektów porównujemy ich przepuszczalną jasność bezwzględną z obserwowaną i obliczamy odległość. Rozmiary kosmosu są tak ogromne, że zagadnienia jak duży czy jak daleki przekraczają możliwości naszej wyobraźni. Skala wszechświata ujawnia się również w prędkościach. Astronomowie przekonali się, że kosmos jest torem wyścigowym, po którym ogromne planety pędzą szybciej niż pociski karabinowe. Pokazaliśmy, jak wielkie i odległe są obiekty kosmiczne. Pora zająć się prędkością. Zaczniemy od opisu kosmicznego przymiaru, jakim jest rok świetlny. Nazwa wskazuje, że to odległość, którą światło pokonuje w rok. Prawie 10 bilionów kilometrów. Ale ten wynik niewiele nam mówi o prędkości światła. Prędkość światła jest zawrotna, 300 000 kilometrów na sekundę. Trudno ją sobie wyobrazić. Załóżmy sobie, że promień wędruje z Los Angeles do Nowego Jorku i z powrotem. W sekundę zrobi 38 kursów. By przybliżyć nam prędkość światła, astronom Greg Laughlin zaprosił strzelca Michaela Voigta, by pokazał kilka z najszybszych obiektów na Ziemi. Porównamy prędkość światła i pocisków, niemal najszybszych ciał na Ziemi. Mamy tu strzelnicę i cel, który wydaje dźwięk przy trafieniu. Sprawdzimy, jak długo leci pocisk. Oto nabój Ruger 204 kalibru 5,2 mm z najszybszym pociskiem dostępnym na rynku. Odległość do celu wynosi 300 metrów, więc powinniśmy zanotować czas lotu pocisku. Spróbujmy. Niezły strzał. Nie zauważyłem przerwy. Gdy nacisnąłem na spust, usłyszałem huk i brzęk celu. Nie odczułem czasu przelotu.
Zmysły człowieka nie radzą sobie z prędkością pocisków, więc sięgnięto po precyzyjny stoper. Oto nasz chronograf wyposażony w specjalny zegar. Chyba wszystko gotowe. Wystrzelę kilka razy. Zmierzymy prędkość pocisków. Jaki wynik? 1310 metrów na sekundę. Jakieś 4700 km na godzinę. Bardzo szybko. Przeszło kilometr na sekundę. 4 razy szybciej od prędkości dźwięku. Jestem pod wrażeniem. Ale to wciąż nic wobec prędkości światła. W czasie potrzebnym pociskowi na przelot od lufy do celu, światło zdążyłoby przelecieć z Los Angeles do Paryża i z powrotem 4 razy. Dla światła pokonującego ponad 1 miliard kilometrów na godzinę, wszystkie ziemskie obiekty właściwie pozostają w miejscu. Ten wynik niewiele mi mówi, bo trudno porównać cokolwiek na Ziemi z miliardem kilometrów. Prędkość światła i prędkość w naszym otoczeniu są tak niewspółmierne, że trzeba bardzo spowolnić światło, by zrozumieć różnicę. Wróćmy do szybkich pocisków. Poruszają się 5000 km na godzinę. Dla nas to wciąż nie pojęcie szybko. Gdyby to była prędkość światła, jakby się poruszały inne obiekty w tej skali. Samoloty komunikacyjne osiągają 1000 km na godzinę. A po wprowadzeniu naszej skali, gdyby prędkość światła sprowadzić do 5000 km na godzinę, samolot potrzebowałby minuty na pokonanie 8 centymetrów. F-15 osiągający 2,5 Macha, czyli prędkość 2700 km na godzinę, proporcjonalnie pokonałby w minutę 18 centymetrów. A co z pociskami? Czy okażą się lepsze? Szybkie pociski karabinowe pokonywałyby w minutę nieco ponad 30 cm, przy założeniu, że prędkość światła wynosi 5000 km na godzinę. W rzeczywistości ślimak porusza się 2 razy szybciej. Ale przekonamy się, że wiele obiektów we wszechświecie porusza się szybciej, niż potrafimy sobie wyobrazić. Ruch jest naturalnym stanem ciał we wszechświecie. Nawet gdy wydaje się, że jesteśmy w spoczynku na Ziemi, to nasza planeta obiega Słońce, które krąży wokół środka galaktyki, przemieszczającej się w lokalnej grupie galaktyk. Wszystkie te ruchy są bardzo szybkie. Ziemia obiega Słońce z prędkością 100 000 km na godzinę. To wystarczy, by w godzinę 2 razy przebiec po równiku. Słońce okrąża centrum Drogi Mlecznej z prędkością niemal 800 000 km. A galaktyka pędzi w kosmosie z prędkością 2 milionów km na godzinę. Prędkość światła wciąż jest 600 razy większa. Krótko mówiąc, to bardzo wolno w kosmicznej skali. Nie warto nawet wspominać o największych osiągnięciach najnowszej techniki. Podróżując do najbliższej gwiazdy samolotem pasażerskim, dotarlibyśmy do celu za 4 miliony lat. Wyprawa trwałaby znacznie dłużej niż istnieje ludzkość.
Jak więc mamy pojąć bezmiar galaktyki? Zmniejszając rozmiary planet i gwiazd oraz prędkość światła do wyobrażalnych wartości, zaczęliśmy rozumieć ogrom naszego kosmicznego otoczenia. Ale czy możemy tak przedstawić odległości dzielące gwiazdy, zupełnie wykraczające poza granice naszej wyobraźni? Naukowcy mierzą wielkie odległości w latach świetlnych, ale liczby nie oddają nawet bezmiaru galaktyki. Wyobraźmy sobie model, w którym rok świetlny skracamy do kilometra. W tej skali Słońce miałoby wielkość ziarnka piasku. Policzyliśmy, ile takich ziarenek piasku, czyli gwiazd, znajduje się w drodze mlecznej. Galaktyka liczy tyle gwiazd, ile drobinek mieści ta skrzynia. Można policzyć, że to przeszło 100 miliardów gwiazd. Gdyby rok świetlny był kilometrem, gdzie będzie najbliższa gwiazda? W tym modelu Słońce leży w obserwatorium Griffitha w Los Angeles, gdzie pracuje Laura Denley, a kolejna gwiazda powinna być ponad 6 kilometrów dalej, prawie w Hollywood. By oznakować odpowiednie ziarnka piasku w miejskiej infrastrukturze, użyjemy luster kierujących światło Słońca. Aaron i Johnny będą puszczać zajączki, by pokazać nam położenie Słońca. Parę innych gwiazd zabierzemy do Hollywood. Stan, Aaron, zostaniecie ze Słońcem w obserwatorium. Ja z Johnnym pojadę do Hollywood. Gotowi? Jedziemy. Gwiazda leżąca najbliżej Słońca nie jest pojedyncza, lecz stanowi układ potrójny. Dwie strójki, Alfa Centauri A i B, zbliżone wielkością do Słońca, krążą w ciasnym systemie. Trzecia, Proxima Centauri, to odleglejszy czerwony karzeł, ciemny i 10 razy mniej masywny od rodzeństwa. Jestem na jednym z dachów w Hollywood, kilka kilometrów od obserwatorium Griffitha. Mam w torbie pełno gwiazd. Wyciągam 3, raz, 2, 3, a resztę wyrzucam. Oto gwiazdy najbliższe Słońcu. Zgodnie z moją skalą odrzucam jedną z nich, Proximę Centauri, kilkanaście metrów ode mnie. Alfa Centauri A i B leżą pół metra od siebie. Słońce zaś leży w obserwatorium Griffitha. Trudno z takiej odległości dostrzec ziarnko piasku przedstawiające Słońce. Do tego służą lustra. Jesteśmy przy Alfie Centauri, mamy wypatrzeć Słońce. Może poprosimy, by się ujawnili. Halo? Stan, nie widzimy Słońca. Poślijcie nam promień. Dobrze? Słońce nadaje. Wciąż nie widzę. Tam. Wyraźny znak. Ładny i jasny. Widziałeś? Niebywałe. Stan, wypatruj światła z Alfy Centauri. Jest, widzieliśmy. Zarejestrowali. Widział Alfę Centauri. W okolicy Drogi Mlecznej przeciętna odległość między sąsiednimi gwiazdami to kilka lat świetlnych. W modelu ziarenek piasku na terenie Los Angeles znalazłoby się ich około 20. Gdyby było ich więcej, zagęszczenie mogłoby stanowić zagrożenie dla życia, jakie znamy.
Wybuchająca supernowa mogłaby ugotować atmosferę, a przypadkowe zbliżenie sąsiedniej gwiazdy do Słońca zaburzyłoby orbity planet. Mogłyby odlecieć w przestrzeń międzygwiezdną lub spaść na Słońce. Gdyby nie olbrzymie odległości między gwiazdami, nie byłoby nas tutaj. Dzieląc odległości na odcinki pokonywane przez światło w rok, poznajemy proporcje otoczenia. Czy poradzimy sobie tak samo z nieograniczonym wszechświatem? Droga Mleczna ma 100 000 lat świetlnych średnicy, a kolejna galaktyka jest naprawdę daleko stąd. Odległość do najbliższej spiralnej, podobnej do naszej galaktyki Andromedy, wynosi 2,5 miliona lat świetlnych. To 25 średnic Drogi Mlecznej. Między galaktykami zmieściłoby się jeszcze 25 podobnych. Byłoby łatwiej, gdyby odległości międzygalaktyczne przypominały rozmieszczenie metropolii na kontynencie. Można powiedzieć, że galaktyki to takie gwiezdne miasta. Gdybyśmy sobie wyobrazili Drogę Mleczną jako rejon metropolitalny Los Angeles o średnicy 150 km, to Andromeda leżałaby w Nowym Jorku, a między nimi mniejsze składniki lokalnej grupy galaktyk. W grupie lokalnej są dwa olbrzymy: Droga Mleczna i galaktyka Andromedy oraz mniejsza galaktyka spiralna M33 i szereg galaktyk karłowatych, zawierających po 100 milionów gwiazd, a nawet mniej. Nawet wielkie odległości dzielące grupy lokalne nie zapewniają bezpieczeństwa naszej galaktyce. Galaktyki Andromedy i M33 pędzą ku Drodze Mlecznej. Za kilka miliardów lat nastąpi zderzenie. W kosmicznej skali kolizja będzie gwałtowna. Gwiazdy w galaktykach są tak luźno rozrzucone, że na ogół będą się mijały, nie zakłócając swojego stanu. Gdyby ludzie dożyli czasu zderzenia, mogliby nawet tego nie zauważyć. Za kilka miliardów lat będzie tu jedna galaktyka. Mleczna droga, jaką znamy, przestanie istnieć. Jednak wcześniej nawet najbliższe galaktyki będą poza naszym zasięgiem. Tymczasem nasze galaktyczne otoczenie to tylko okruch niezmierzonego wszechświata. W obserwowanej części wszechświata jest 100 miliardów galaktyk, a w nich nawet biliony gwiazd. Gdyby galaktyki były rozproszone po kosmosie jak miasta w Ameryce, to kontynent modelujący wszechświat powinien mieć 500 razy większą powierzchnię od Ziemi. Skurczenie parametrów kosmosu do wyobrażalnych dla nas rozmiarów miało pomóc wyobrazić sobie jego wielkość, ale rzeczywistość okazała się inna. Ogrom wszechświata sprawia, że czujemy się bardzo mali. Mali na tle Układu Słonecznego, naszej galaktyki i całego kosmosu. Ale to nie ma znaczenia, bo jesteśmy jedynymi znanymi nam istotami, które mają dość zaawansowane mózgi, intelekt i zmysł poznawczy, by myśleć o wszechświecie. Dzięki nam wszechświat może sam siebie poznawać. To znaczy, że wszechświat zaczyna wreszcie rozumieć, że naprawdę jest nieopisanie wielki. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Amercom S.A. Tekst Jakub Szpetulski-Łazarowicz. Konsultacja Zbigniew Gawryś. Czytał Andrzej Leszczyński.